Witam panowie. Dzisiaj przyjrzymy się bieżącym wydarzeniom, ale potraktujemy je jedynie jako punkt wyjściowy do znacznie głębszej perspektywy. Wojna w Iranie trwa od tygodni, ale dla kogoś, kto potrafi czytać strukturę za kulisami, wynik tego starcia został przesądzony przed wystrzeleniem pierwszego pocisku. Media głównego nurtu i eksperci próbują sprzedać nam iluzję strategicznej niepewności. Jednak rzeczywistość jest bezlitosna. Wszystko, co teraz widzimy, było matematycznie i politycznie nieuchronne. Zacznę od najbardziej oczywistej kwestii. Iran wypracował filozofię wojskową, która wykorzystuje strategiczną przewagę w wojnie na wyniszczenie tanich pocisków i dronów przeciwko systemom przeciwlotniczym używanym przez USA i Izrael. Celem jest opróżnienie magazynów z pocisków szybciej, niż te mogą być produkowane. Problem polega na tym: nie da się uzupełnić zapasów w locie. Cykl produkcyjny jednej rakiety Patriot to 2 lata. A obecne siły przerobowe są zarezerwowane na dekadę do przodu. Winny jest tak zwany system just in time. Filozofia zarządzania, która przeniknęła do Pentagonu z sektora cywilnego, polega ona na minimalizowaniu kosztów poprzez utrzymanie najmniejszego możliwego potencjału produkcyjnego. Buduje się tylko tyle, ile potrzeba, aby sprostać bieżącym zamówieniom. Bez grama nadwyżki. Bez rezerw części zamiennych i bez uśpionych linii produkcyjnych. To rozwiązanie świetne dla producentów samochodów czy telefonów komórkowych, gdzie liczy się każdy cent oszczędności na przestrzeni magazynowej. Ale w trakcie intensywnej wojny jest pułapką. Jeśli zapotrzebowanie wzrasta powyżej planowanego na podstawie przeciętnych danych z poprzednich okresów, przedsiębiorstwo może wyczerpać wszystkie zapasy i spotkać się z zażaleniami ze strony klienta. Jak bardzo elokwentnie mówi artykuł na Wikipedii, system ten może przy nagłych skokach zapotrzebowania spotkać się z zażaleniami. Co w kontekście wojska oznacza na przykład krater w ziemi, tam gdzie był radar warty ponad $1 miliard. Jeden z 5 tego typu na całym świecie. Zwiększenie produkcji nie polega tu na dorzuceniu trzeciej zmiany w fabryce. Wymaga budowy nowych hal od fundamentów, szkolenia specjalistów przez lata i odtwarzania łańcuchów zaopatrzenia, które zostały zlikwidowane w imię optymalizacji. W efekcie, kiedy pociski zaczęły się kończyć, Ameryka nie może po prostu zamówić więcej. Będą musieli czekać latami i żadne pieniądze tego nie zmienią. Raport GAO, wewnętrznej organizacji zajmującej się audytowaniem władzy, z 2023 roku jest miażdżący. System
just in time doprowadził do tego, że brakuje ponad 10 000 części zamiennych. Przez co nawet podczas pokoju połowa floty jest uziemiona. Wojsko jest bezsilne. Nie ma uprawnień ani personelu, by naprawiać te maszyny samodzielnie. Jest uzależnione od prywatnych korporacji, które tnąc koszty, zredukowały ilość magazynów i placówek naprawczych. W efekcie, w przedłużającej się wojnie, F-35 straci swój największy atut. Piasek, sól i brak natychmiastowego serwisu sprawiają, że powłoka stealth degraduje. F-35 z ducha staje się po prostu trudnym celem. A trudne cele, jak dziesiątka na strzelnicy, są raz na jakiś czas trafiane. Nawet pojedyncze zestrzelenia są poważnym ciosem ze względu na koszt i czas produkcji. Amerykańscy dowódcy będą musieli podjąć trudną decyzję o tym, czy wysłać samoloty z zdegradowaną powłoką stealth, ryzykując zestrzelenie, czy ograniczyć misje, na jakie są wysyłane. Na przykład koordynowania grup starszych samolotów z dystansu. F-35 jest świetnym samolotem, nawet bez stealth, ale w wojnie na wyniszczenie jest luksusem. Mówienie o zaangażowaniu armii lądowej w tym regionie to mrzonka. Przy obecnej obecności 50 000 żołnierzy, z czego może połowa to jednostki frontowe, operacja przeciwko Iranowi byłaby samobójstwem. Skalą musiałaby trzykrotnie przewyższyć inwazję na Irak, wymagając 1 000 000 żołnierzy i pełnego wsparcia koalicji, której ostatnia większa mobilizacja na Grenlandii miała na celu zatrzymanie amerykańskiej inwazji na członka NATO. Tego nie było nawet w moim bingo na 2026 rok. Próba inwazji siłami, jakie w ciągu nawet roku są dostępne, przypomina gaszenie pożaru szklanką wody. Więc przejdziemy od razu do marynarki, która niestety też nie jest oceanem możliwości. USA posiada najpotężniejszą flotę na całym świecie, która posiada cały szereg możliwości poza zasięgiem jakiegokolwiek państwa. Myślę, że tego raczej nikt nie kwestionuje. Nie chcę się powtarzać, ale problemy są takie same. Czy zaskoczeniem byłby fakt, że wewnętrzne audyty ujawniły trwający od 3 dekad kryzys w utrzymaniu sprawności bojowej, w wyniku którego flota spędza w stoczniach średnio o 7000 dni rocznie więcej niż przewidują standardowe procedury? To, że raporty wyszczególniają jako przyczyny brak części, stoczni i personelu? Albo że czołowe think funky, widząc te dane, mówią rzeczy jak marynarka jest na krawędzi otchłani. Operacja Prosperity Guardian w Jemenie, która trwała od 2023 roku, wymierzona w przeciwnika, którego budżet wynosi tyle, ile Pentagon rocznie wydaje na spinacze, wyłączyła lotniskowiec Dwight D. Eisenhower z akcji na następne 5 lat. Po tym, jak przemęczona załoga staranowała tankowiec i pozostawiła drugi lotniskowiec najnowszej generacji, Gerald Ford, na rekordowym 300-dniowym okresie bez poważnego serwisu. Stąd to 7000 rocznie paraliżu. To wszystko przed wojną z Iranem.
I tu musimy postawić sprawę jasno. Sam Iran, muszę przyznać, nie interesuje mnie tak bardzo. Równie dobrze jego rolę mogłyby zagrać Chiny, Turcja, a może nawet Rosja. Ale musimy dać im pochwałę tam, gdzie na nią zasługują. Irańczycy wyciągnęli lekcję z amerykańskiej kampanii szoku i trwogi w Iraku. Wiedzą, że USA potrafi oślepić i ogłuszyć centralne dowództwo w kilka godzin. Dlatego zbudowali obronę mozaikową. To rozproszona siatka samodzielnych fabryk, wyrzutni i bunkrów, które działają niezależnie od siebie. Tu nie ma głowy, którą można odciąć. Gość w ciężarówce z wyrzutnią, ukryty pod setkami metrów skał, nie czeka na telefon z Teheranu. On swoje rozkazy dostał pół roku temu. Uderzenia odwetowe są prawie całkowicie zautomatyzowane. Nie da się ich odwołać żadnym precyzyjnym uderzeniem. I tutaj dochodzimy do anomalii systemowej, która dla wielu jest nie do przyjęcia. W obliczu paraliżu konwencjonalnego naturalną myślą jest amerykański arsenał nuklearny. Tylko obrona mozaikowa została skonstruowana z myślą o zmasowanym ataku konwencjonalnym oraz nuklearnym. Nawet wyparowanie Teheranu per se nie załamuje obrony kraju. To jak próbować wysadzić rój komarów petardą. Nadal będą kąsać. Ominąłem jednak ogromną słabość Iranu. Wszystko, co nie jest zakopane setki metrów pod skałami. Elektrownie, stacje odsalające, terminale naftowe i gazowe oraz infrastruktura jak mosty, tunele czy tory kolejowe. Tylko jest jeden problem. I powód, dlaczego nie zostały jeszcze zniszczone. Sojusznicy USA, państwa arabskie i Izrael mają takie same wrażliwości. I jeśli taki atak byłby dewastujący dla Iranu, potencjalnie na dekadę, to odwet uderzający w odpowiedniki tej infrastruktury po drugiej stronie Zatoki Perskiej spowoduje, że te kraje znowu staną się pustynią. Miliony ludzi nie będzie miało z dnia na dzień dostępu do prądu, a przede wszystkim wody. Jest to wręcz scenariusz apokaliptyczny, który na pierwszy rzut oka pasuje w filmie typu Mad Max. Nie mówię nawet o storpedowaniu światowych zapasów ropy po obu stronach. USA posiada najpotężniejszą flotę i status imperium, ponieważ kontroluje i pozwala na wolny przepływ handlu na całym świecie. Wsadzenie samemu rafinerii dostarczających 20% światowej ropy albo blokowanie portów na skalę, która zagraża światowej gospodarce, w wojnie wyboru zaczętej przez same Stany, to absolutna porażka. Mimo że naprawdę by to zrujnowało Iran na dekadę, to jakby policjant spalił całe miasto, żeby dorwać jednego złoczyńcę. W takim scenariuszu nawet nie wiem, czego USA broni. Tylko Izrael by zaakceptował taki scenariusz, dlatego że dewastacja Arabów i Persów na dekady wpisuje się w strategię ich obecnej władzy. Moja teza jest kontrowersyjna, ale podzielają ją CIA i Pentagon.
Liczne krytyczne wycieki do prasy to jednoznaczna ocena bezsensowności konfliktu oraz próba dystansowania się od konsekwencji. Nie muszę nawet zgłębiać pełnego expose New York Times, mimo że na pewno jest świetnie napisane, aby dojść do tych wniosków. To słowa generała Dana Kane'a, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Zaczerpnięte prosto z raportów Wall Street Journal z 23 lutego 2026 roku. USA posiadało w regionie wystarczającą liczbę rakiet na 2 tygodnie. I nawet ściągnięcie większej ilości nie zmienia faktu, że ta liczba jest fundamentalnie ograniczona. USA spodziewają się, że Iran użyje wszelkich dostępnych środków. Stany Zjednoczone dysponują wystarczającą liczbą pocisków przechwytujących, by odpierać irańskie salwy rakietowe jedynie przez około 2 tygodnie. To jeszcze bardziej nadwyrężyłoby ograniczone zapasy amunicji do systemów Patriot, THAAD i SM-3 w amerykańskim arsenale. Krajowa Rada Wywiadu również od początku stawiała sprawę jasno. Już przed rozpoczęciem wojny odradzając tą operację Trumpowi. W niejawnym lutowym raporcie analitycy ostrzegali: ani punktowe uderzenia, ani pełnoskalowa inwazja nie obalą reżimu, nawet jeśli zgładzą całe obecne kierownictwo państwa. Przypominam, że jest to trzecia próba zmiany reżimu w ciągu roku po nieudanej wojnie 12-dniowej oraz stłumionej styczniowej rewolucji. Lutowa ocena Krajowej Rady Wywiadu wykazała, że ani ograniczone uderzenia z powietrza, ani zakrojona na szerszą skalę długotrwała kampania militarna prawdopodobnie nie doprowadziłyby do obalenia władzy w Iranie. Nawet gdyby obecne kierownictwo zostało zgładzone. Zadajmy sobie najważniejsze pytanie. Skoro generał Kane mówi o 14 dniach amunicji, wywiad ostrzegł, że reżimu nie da się obalić, a think tanki mówiły, że marynarka pod kątem logistyki balansuje nad przepaścią. To kogo słuchał Donald Trump? Pozwolimy Trumpowi samemu odpowiedzieć na to pytanie. The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. Według dziennikarzy z Reuters i wycieków z Kongresu, administracja nie przedstawiła żadnych dowodów rzekomego ataku ze strony Iranu. Do dnia dzisiejszego żadne takie dowody nie ujrzały światła dziennego. Trump zwrócił się do swojego wewnętrznego kręgu. Steve'a Witkoffa, przyjaciela i biznesmena, którego mianował swoim wysłannikiem na Bliski Wschód. Peta Hexefa, byłego komentatora Fox News, wyznaczoną przez siebie głowę Pentagonu, oraz swojego zięcia. I tu wchodzi Jared Kushner. Postać, która nie pasuje do żadnego podręcznika wywiadu, ale pasuje do każdego spotkania na szczycie. Człowiek, który spiął ambicje Netanyahu z pewnością siebie Trumpa, omijając przy tym szerokim łukiem salę odpraw CIA. Musimy zrozumieć jedno. Kryzys
w Zatoce Perskiej. To nie jest tylko efekt błędu jednego prezydenta, czy braku zasobów, ekspertyzy. Te są, a przynajmniej były, dostępne. To dowód na porażkę w zarządzaniu państwem, która zaczęła się na długo przed Donaldem Trumpem. Implikuje ona polityczne elity już od lat 90., kiedy wprowadzono system just in time i zaczęto traktować budżet Pentagonu jako narzędzie polityki wewnętrznej. Przez lata rozdzielano kontrakty konkretnym stanom i korporacjom, dbając o słupki poparcia, a nie o wydajność systemu. Bankructwo kompetencyjne. Elity, która po upadku ZSRR popadła w dekadencję. Powtórzę jeszcze raz. Prawdziwa kompetencja istniała w Ameryce w formie architektów sukcesów pokroju pustynnej burzy, mimo że są w większości na emeryturze. Na przykład jak pułkownik McGregor, którzy są dzisiaj marginalizowani i nadają w eter o tym, co dzisiaj przedstawiłem, po prostu zostali odizolowani przez klasę polityczną od podejmowania decyzji. Ci ludzie są jak instrukcja obsługi, którą wyrzucono do kosza. Trump był po prostu na tyle nierozważny, by w tej geopolitycznej partii pokera rzucić pewne siebie sprawdzam pod adresem Teheranu. Dopiero gdy padły pierwsze strzały, zorientował się, że ma pustą rękę. Wywiad ostrzegał, że reżimu nie da się obalić. Generałowie liczyli amunicję, której zostało na zaledwie 14 dni. A raporty mówiły, że flota nadaje się do serwisu, a nie na front. W tym czasie prezydent słuchał ludzi takich jak Jared Kushner, którego kapitał w 90% pochodził od wrogów Iranu, a nie ekspertów, którzy rozumieli takie rzeczy jak logistyka czy linie produkcyjne. Dlaczego wydają się być tak sceptyczni względem amerykańskiej potęgi, naszego największego sojusznika? Jakie to konsekwencje, od których CIA i Pentagon chcą umyć ręce poprzez publikowanie tych wycieków? O tym i o wiele więcej w następnym odcinku za tydzień. Do zobaczenia.